Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie u schyłku 76 dnia mojego wyzwania NoFap. Jak się macie, kochani? Co tam u Was? Dziękuję Wam za wiadomości prywatne i zapraszam do komentowania na forum publicznym. Odważcie się. Odważcie się, niech inni zobaczą, że nie jestem tu sama. Dzisiaj, słuchajcie, chciałabym pociągnąć właściwie temat, który poruszam już chyba od 2 dni. I ten temat, słuchajcie, cały czas nie przestaje mnie fascynować i ciągle dowiaduję się nowych rzeczy. I coraz głębiej rozumiem, skąd takie pozytywne zmiany w moim życiu, w moim samopoczuciu i dlaczego ja zostałam do tej praktyki przyprowadzona, chociaż ja naprawdę zaczynając tę praktykę, naprawdę nie wiedziałam, dokąd ona mnie doprowadzi i że to będzie tak głęboki, transformacyjny proces, który będzie się dział tak lekko, z taką lekkością, z taką łatwością i z taką spontanicznością i z takim luzem. No, naprawdę nie miałam pojęcia, że tak będzie. Więc przychodzę do Was z kontynuacją tematu orgazmu. A konkretnie dzisiaj będę chciała mówić o tym, jakie zmiany orgazm wywołuje u kobiet i co sobie tak naprawdę uświadomiłam dopiero teraz. Bo wiele źródeł opisuje już jak gdyby benefity życia bez orgazmu, czy też NoFapu dla mężczyzn, u mężczyzn. I tutaj jest bardzo dużo wiedzy już na ten temat, a bardzo mało wiedzy jest na temat tego, co NoFap robi dla kobiet. Co wolność od orgazmu daje kobietom. I ja nie wiem, dlaczego tak jest. Być może tak jest dlatego, że kobiety stosunkowo niedawno dopiero przecież się zaczęły uczyć tego orgazmu, bo wiele kobiet jak gdyby naturalnie nie osiągało orgazmu w seksie przez długi czas. I dopiero niedawno nam wmówiono, że ten orgazm jest czymś ważnym i że to bez tego to ten seks jest taki niepełny i że my musimy się tego uczyć i że jeżeli się tego nie nauczymy, to nasze życie seksualne będzie jakieś niepełnowartościowe i tak dalej, no jakieś takie tego typu przekonania nam wpojono zupełnie niedawno, bo przecież przez wiele kobiety się jakoś bez tego orgazmu obchodziły. W większości, nie wszystkie, ale w większości tak. Ja akurat, rzeczywiście to nie jest tak, że od samego początku mojego życia seksualnego dochodziłam do orgazmu, ale dosyć szybko się tego orgazmu nauczyłam. I później, kiedy po 7 latach bycia w związku zostałam sama, ponownie singlem, to na początku ja nie miałam w zwyczaju masturbować się. Ale rzeczywiście miałam napięcie, sporo to napięcie we mnie wzbierało z czasem i ono było takie, rzeczywiście szukało tam ujścia. Ja byłam cała taka podekscytowana, chodziłam. I to było
z jednej strony wspaniałe, bo ja no taki, no wiecie, to jest ten taki moment, kiedy my no mamy więcej tej energii i mamy więcej takiego przyciągania i mamy więcej magnetyzmu w sobie, ale z drugiej strony no jest ta potrzeba taka się pojawia, którą trzeba gdzieś tam, tak jakby ten balonik taki nadmuchany się staje i my mamy taką potrzebę wypuszczenia powietrza z tego balonika. I tak się dzieje rzeczywiście, kochani, jeżeli nie transmutujemy energii seksualnej, a ja wtedy nie wiedziałam nic na temat transmutacji. I ja pamiętam, że ja w pewnym momencie po prostu się nauczyłam tego, żeby to powietrze z tego balonika wypuszczać. Ale nie zaobserwowałam, nie zauważyłam i nie powiązałam tego z całym szeregiem zmian, które później zaszły w moim nastroju. I ja naprawdę tego kompletnie nie wiązałam. I ja jak gdyby sądziłam, że te zmiany, one są spowodowane tym, że ja po prostu jestem sama i nie mam partnera. Przez jakiś czas, a później zupełnie jak gdyby nie łączyłam tych dwóch rzeczy, że te zmiany w mojej percepcji, zmiany mojego nastroju, że te zmiany mogą być spowodowane właśnie orgazmem. I dopiero kiedy przeczytałam książkę Marni Robinson, Cupid's Poisoned Arrow, Zatruta strzała Kupidyna, ja tę książkę nadal czytam, jeszcze jej nie skończyłam, ale w zasadzie każdy rozdział to jest dla mnie wow, to jest dla mnie niesamowite odkrycie i coraz bardziej się z tym identyfikuję, z każdym rozdziałem i z każdym zdaniem w tej książce. I serdecznie Wam polecam, żebyście tę książkę przeczytali. W zasadzie uważam, że to powinna być lektura obowiązkowa w bibliotece dorosłego człowieka. Dobrze, do brzegu, kochani, bo tak zachwycam, ale o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Otóż autorka metodą samoobserwacji, to też nie było od razu, to też nie było tak, że ona gdzieś o tym przeczytała. Ona w zasadzie zaobserwowała to u siebie i zaobserwowała to najpierw w rozmowach ze swoją przyjaciółką, później z innymi kobietami, ponieważ zaczęła się tym dzielić. Zaobserwowała, że po orgazmie występują pewne zmiany u kobiet. Bo u mężczyzn to one są takie bardziej oczywiste, prawda? No bo mężczyzna jest wyczerpany, się czuje, jak gdyby wyzbywa się tej energii, przewraca się na drugi bok i zasypia. Często jest tak, że mężczyźni w zasadzie kompletnie zmieniają percepcję partnerki. To znaczy partnerka jest bardzo taka pociągająca i magnetyczna przed aktem, a zupełnie to się zmienia po akcie. I to już omawialiśmy, to jest efekt Coolidge'a. Natomiast u kobiet troszeczkę inaczej to przebiega. A jak to przebiega u kobiet? Czego my często nie wiążemy jak gdyby z przyczyną, że to jest skutek właśnie orgazmu. A co jest jak gdyby do zaobserwowania do 2 tygodni po orgazmie? A dlaczego tego nie łączymy? Ponieważ my zazwyczaj w tym czasie tych 2 tygodni zazwyczaj mamy następny orgazm. Dlatego to jest takie trudne do zaobserwowania. I teraz uwaga, co się dzieje u kobiet po orgazmie? Zacznę w ogóle od siebie. To, co jest na pewno
łatwe było do zaobserwowania u mnie, to mi się często zdarza płakać po orgazmie. Że ja mam taki po prostu, nagle po prostu jakimś szlochem takim wybucham. Nie po każdym, ale dosyć często mi się to zdarza, zwłaszcza jak gdyby po długiej przerwie. Jeżeli po długiej przerwie jest orgazm, to po nim następuje taki jak gdyby szloch, taki płacz. I ja nie wiedziałam nigdy, o co tak chodzi, naprawdę nie rozumiałam tego płaczu. Myślałam, że to jest jakaś taka nerwowa reakcja, że w ogóle, że może na coś takiego, że może nie do końca partner. Tak, ja nigdy naprawdę nie wiedziałam, o co chodzi tak do końca. No a teraz troszeczkę bardziej to rozumiem. Bo słuchajcie, jakie jeszcze inne zmiany, oprócz tego szlochu, które okazuje się jest u chyba 5% kobiet, 3 czy 5% kobiet, bo to w jakiejś innej książce wyczytałam, że 3 czy 5% kobiet ma taką reakcję, więc wcale nie tak mało. I oprócz tego szlochu, który jest mądrością ciała, co się u nas, kochane, zadziewa? Otóż tak, niektóre kobiety stają się po orgazmie kobietami bluszczami. Dopóki nie ma tego seksu, to jest wszystko ok, a jak tylko jest ten seks, to nagle my się uwieszamy na tym facecie. I najchętniej to byśmy chodziły z nim do toalety. Macie coś takiego? Ja myślę, że sporo kobiet to ma. Ja u siebie obserwowałam czasami takie przypadki. I często w ogóle się słyszy tak, że kobiety w ogóle opowiadają sobie, że to się zdarza, ale tylko wtedy, kiedy seks jest dobry. Kiedy seks jest dobry, czyli kiedy? Kiedy kończy się orgazmem. Kolejna rzecz. Kobieta bluszcz, więc nagle taka jest rozpaczliwa potrzeba bliskości, wręcz takiego uwieszenia się, taka się robi kobieta tak zwana clingy po angielsku. Wahania nastroju. Raz euforia, raz płacz, raz to, raz tamto, tutaj trochę złości, tutaj coś tam, tutaj. W ogóle mówi się, że to jest charakterystyczne dla kobiet, ale nie wszystkie kobiety przecież tak mają. I powiem Wam szczerze, że ja zaczęłam to, odkąd stosuję NoFap, to ja zaczęłam to łączyć właśnie z orgazmem. Kolejna rzecz u mnie permanentna. Obwinianie partnera. To jest, słuchajcie, kosmos. Dopóki nie było tego orgazmu, to on był zawsze wspaniały. I on potrafił być wspaniały przez długi czas. A jak tylko dochodziło do orgazmu, to nagle okazywało się, że on ma pełno wad. I że w zasadzie to on nie spełnia moich oczekiwań. Słuchajcie, to jest kosmos. Ja naprawdę sobie to uświadomiłam dopiero teraz. Kolejna rzecz. Płaczliwość, nadwrażliwość, takie roztrzęsienie, takie poczucie, że ja sobie w ogóle nie poradzę sama. Wcześniej sobie jakoś radziłam i wszystko było ok. Prawda? No bo jesteśmy same, radzimy sobie. A tutaj nagle się okazuje, że bez tego faceta to my sobie kompletnie nie jesteśmy w stanie w ogóle poradzić. Kolejna rzecz, ja sobie to wypisałam, słuchajcie, bo tego jest bardzo dużo. Ja to obserwuję u siebie. Każda kobieta jest inna, tak? Obserwuję część tych symptomów u siebie, część tych symptomów u moich koleżanek, a jeszcze inne, jak gdyby wyczytałam właśnie w książce u Marni, która ona opisywała swoje symptomy i symptomy swoich przyjaciółek, koleżanek. Co jeszcze wypisałam sobie na tej liście? Część kobiet zamiast tego takiego bycia clingy, to ma coś zupełnie innego, bo wykształciła sobie taki system obronny
i w ogóle jest takiej męskiej energii, bo to są zwykle kobiety, które pracują w korporacjach i są na jakichś takich wysokich stanowiskach tam w tych korporacjach, czyli są jakimiś szefowymi. I one z kolei mają taki syndrom używania mężczyzny jak wibratora, a następnie, jak tylko po orgazmie, jest wyrzucania go za drzwi niemalże. Takiego właśnie odcinania się totalnie emocjonalnego. Kolejna rzecz, u niektórych kobiet brak efektywności w działaniu po orgazmie. Zniechęcenie. Niektóre kobiety stają się takie ostre w obejściu i kłótliwe i mają nagle język jak brzytwa. Albo się nazywają same z dumą, że są suczami i biczami. Znajomo brzmi? U innych z kolei się włącza niecierpliwość, pesymizm i teraz uwaga, bo myślę, że wiele kobiet się w tym rozpozna. Nagle zaczynają analizować ewidentnie nie do pogodzenia różnice między sobą a swoim partnerem. Rings a bell? Dzwoni, kochane? Widzicie się w tym, bo ja naprawdę widzę w tym i siebie, i wiele moich koleżanek. Następnie nagła niechęć do partnera. Nagle zauważymy w nim jakieś wady, że na przykład ma brzuszek. Wcześniej nam nie przeszkadzał, a nagle zaczyna nam przeszkadzać. Albo że nadużywa alkoholu czasami. Albo że ma cienkie włosy. Albo że no mnóstwo, słuchajcie, i to są zwykle takie przyziemne rzeczy związane z wyglądem zewnętrznym lub ze statusem materialnym. U kobiet typowe. Kolejna rzecz. Poczucie braku. No, ciarki mnie przechodzą, słuchajcie, jak o tym czytam i o tym myślę. I tutaj autorka wymienia jeszcze szereg innych cech, o których ja bym w życiu nie pomyślała, żeby je połączyć z orgazmem, takich jak obiadanie się, poczucie nie dam rady, unikanie seksu, chorobliwa zazdrość, kompulsywne zakupy, a nawet kleptomania, łzy i szantaż emocjonalny, macierzyństwo, takie neurotyczne, kontrolujące matki i w efekcie poranione dzieci. No powiem Wam, że tego jest sporo. No i jeszcze tam się znalazło gdzieś na liście nadużywanie alkoholu i tego typu klimaty. Popatrzcie, kochane, czy w którejś z tych cech osobowości się odnajdujecie i spróbujcie popatrzeć, czy to przypadkiem nie występuje u Was. Niekoniecznie to jest bezpośrednio, bo to może być do 2 tygodni po orgazmie. A jeżeli któraś z tych cech u Was występuje, to serdecznie Wam polecam odstawić orgazm. No, chociażby 3 miesiące. Po 3 miesiącach naprawdę już widać, dlaczego 3 miesiące? Po 3 miesiącach naprawdę widać zmianę. Ją widać wcześniej, ale to jest proces detoksu, to jest oczyszczanie. I będą się zdarzały takie dni, kiedy będzie wracał obniżony nastrój i takie różne rzeczy, które nas wcześniej zanieczyszczały,
one będą wybijać jeszcze. A po 3 miesiącach już naprawdę z całą pewnością będziecie w stanie zobaczyć różnicę. Polecam. I na koniec jeszcze cytacik, bo te cytaty mnie bardzo inspirują też. Cytat. Nauczyciel tantry w Indiach. Ja również ten cytat wzięłam z książki Marni Robinson Cupid's Poisoned Arrow. Jeśli kobieta nie zrelaksuje się do stanu transcendentalnego podczas seksu, będzie miała nerwowy orgazm, który jest krótkotrwały i po którym następuje brak satysfakcji i wyczerpanie. Jest on częstą przyczyną histerii i depresji kobiet. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia jutro. Satnam.